Witam Was, strzelce, w Waszym czytaniu na lato dla strzelców słonecznych, księżycowych i ascendentalnych. Moi drodzy, na plan pierwszy wysuwa się praca i robienie jednego za drugim. Niby lato, ale ktoś tutaj wyraźnie bierze się do roboty i tę robotę wykonuje. Pochyla się nad tym, co ma do zdziałania, do wykonania, do zrobienia, do wytworzenia, i są to rzeczy wartościowe. Jest to coś wartościowego, nawet jeżeli to nie są fizycznie rzeczy, to jest coś, co jest wartościowe. To może być praca, którą trudno jest dostrzec z zewnątrz. Możliwe, że słychać tylko takie jakby delikatne stukanie młoteczka czy inne dźwięki pracy w momencie, kiedy ktoś jest tuż za drzwiami, ale z daleka tego nie widać. Ktoś jakby zamykał się i robił swoje. Można może i wejść do środka, ale ta osoba nie będzie się odrywać od swojej pracy, od swoich działań. Kogoś takiego będziecie mogli obserwować lub wcielić się w tę oto postać. To może być ktoś, kto nie do końca chce wyrazić wszystkie swoje emocje, bo nie za bardzo wie, jak ma je uchwycić. Jakby gdzieś w nim w środku szalał ocean, ale może ten ktoś pomimo swojej spokojnej miny gdzieś to w środku ma i nie chce po prostu, żeby ta mina się zmieniła w jakimś sensie. Bo on nie chce może wylać tego na zewnątrz, jakby w środku miał jakieś rekiny, które gdzieś szaleją. Ale z zewnątrz wygląda spokojnie. Nawet nie bardzo wie, jak to powiedzieć, co tam się w środku dzieje. A jest tego sporo. Jest tego całkiem dużo. Coś tam pływa. Jest ten płyn i to się trudno jest w ogóle określić, co to w ogóle jest. Chwilami. I czy to aby na pewno jest zdrowe. Blisko tej sytuacji, ja myślę, że wrócimy do tego, jak do tego podejść, ale blisko tej sytuacji mamy do czynienia z kobietą, która jest w stanie zarządzać działaniem i wpływać, i sama jest osobą taką twórczą w działaniu, ale ona jest w stanie korzystać z dobrodziejstw tego, co już ma wokół siebie. Potrafi wykorzystywać to w swoim działaniu, to, co już inni stworzyli, to, co inni robią. Może też wpływać na innych i w tym swoim działaniu jaśnieje. Albo samo to działanie jaśnieje i ją trochę przy tym oświetla. I dzięki temu wygląda, jakby przywdziała na siebie jakiś taki piękny strój, jakby to działanie ją zdobi. Nie ma w tym pychy, nie ma w tym przesady. Jest pewność siebie, ale taka bardziej w środku. Ktoś nie czuje potrzeby, żeby bardzo wyraźnie, bardzo twardo stać. To działanie mówi samo za siebie. Jakby było wręcz większe od tej postaci. Nasza królowa po prostu to trzyma w rękach.
I ona ma właściwą, dobrą postawę związaną z tym, jakie ma swoje cechy, jakie ma swoje zdolności, swoje talenty. I jednocześnie wygląda na to, że taką postawę musiała przyjąć, czy musi przyjmować w sytuacji związanej z przeszłym przykuciem do czegoś. Jakbyśmy mieli do czynienia z ludźmi, którzy zostali związani i przywiązani do czegoś, i to tak nimi pochłonęło, takich jakby pochłonęło, tak jakby przejęło nad nimi kontrolę. I teraz jest szansa wyjścia z tego, jeśli ci ludzie się na to zdecydują, bo jak nie, to będzie jeszcze gorzej, bo to nie są przelewki. Powiem wam tak. I tu nie będę słodzić. To mamy kartę diabła, jeszcze mamy jedną, więc tutaj jest szansa na to, żeby się wyswobodzić poprzez zarządzanie działaniem tej królowej. Można cały czas robić swoje. Mając gdzieś świadomość tego przykucia, tej takiej dawnej władzy, jeżeli chyba, że ona jeszcze jest, ale jest szansa, żeby z tego wyjść. Z drugiej strony mamy do czynienia z kimś, kto cały czas albo w lecie zaczął być w takim zamknięciu. To może być zamknięcie zarówno fizyczne, jak i takie zamknięcie mentalne. Tak jakby ktoś był otoczony przez różne jakby takie, może trochę kraty, jakby był trochę w więzieniu. Ale to może być po prostu więzienie umysłu, jakby ktoś czuł się cały taki zaształowany taką palisadą różnych elementów, których nie może nawet dotknąć, a nawet nie bardzo może je do końca zobaczyć. Tego kogoś za sobą ma osoba, która pracuje, albo taki stan ma gdzieś z tyłu głowy. Kim może być ta osoba? Ta osoba może być znów powiązana z postacią diabła, ale trochę inaczej. Tak, oczywiście to wszystko jest metafora, nie mówimy o żadnym dosłownym diable. Taka trochę symbolika. Ale o co chodzi z tym diabłem? Ten nasz diabeł tutaj wygląda naprawdę uroczo i ładnie. Jakby coś kogoś skusiło wcześniej. Ale znów mamy kartę odwróconą, więc jest szansa wyjścia z tego. Może nasz król kielichów, ten, który trzyma to wszystko w sobie, chwilami będąc może nieco sarkastyczny, i tak wyraża swoje odczucia. A czasem poprzez milczenie i wzdychanie może się jakoś trochę z tego wyzwolić, z tego, co gdzieś skusiło, bo to jest taka sytuacja, która przypomina mi jakieś takie dawne promocje, na których powiadano najwyżej pół prawdy. I ktoś potem lądował z jakimś kredytem czy coś w tym rodzaju. Jakby ktoś czymś ładnym chciał skusić, a ostatecznie wychodziło na to, że wylądował w takiej pajęczynie i może czuć się splątany. Może być również tak, że diabeł tak się poplątał w tych swoich pajęczynach, tym, co chciał wykorzystać do złapania innych, że sam teraz jest paj. Sam jest przywiązany własną pajęczyną. To może być ktoś
o kim mówimy, że jest toksyczny, a przynajmniej był toksyczny w jakiejś sytuacji, w jakimś środowisku. W tej sytuacji, gdzie były te wszystkie pajęczyny, gdzie ktoś prezentował się lepiej niż był. Lepiej się prezentował niż. Zwróćcie uwagę na tego muchomora. Mi się muchomory zawsze jakoś tak podobały, ale jedzenie ich zwykle nie jest najlepszym pomysłem. Może, delikatnie mówiąc, zaszkodzić, nawet jeżeli niektórzy podobno gotują z nich zupę, ale ja nie radziłabym takich rzeczy. Nawet jeżeli te muchomory obiecują takie czy inne wizje, takie wizje dają, że wszystko wydaje się piękne, czy zaskakujące, czy nie wiadomo jakie jeszcze. Mogliście mieć do czynienia z kimś, kto właśnie snuł jakieś takie wizje nierealne i to was gdzieś poplątało albo poplątało kogoś istotnego dla was. Ewentualnie mogliście po prostu obserwować taką osobę. I w tym momencie jest coś z tym zamknięciem, moi drodzy. Co z tym zamknięciem? Chciałabym się dowiedzieć, co by trzeba było tu zrobić. To jest jakiś taki temat, który trudno jest złapać. Co ciekawe, trzeba się trzymać tego, co się ma. I przysiedzieć. Więc nie jest tutaj zalecany jakiś wielki ruch. Należałoby kontrolować swoje zasoby, to co się posiada i ma, i nawet nie ruszać się na krok w tej kwestii. Czyli na razie za dużo nie działamy. Ale co jeszcze z tym naszym królem kielichów? Co można by było zrobić? Możliwe, że król kielichów powinien poszukać kogoś, kto ma również silną emocjonalność, silne odczucia, ale jest w stanie uwolnić te emocje w taki kontrolowany sposób. Albo spróbować właśnie te emocje przerobić i odwrócić, żeby te uczucia nie rządziły nim, tylko on rządził nimi. Może się przydać ktoś podobny jako wsparcie, albo właśnie spróbować to poobracać. Chciałabym się dowiedzieć czegoś jeszcze na temat tych tutaj diabełków. Ten tu oplatający to chyba głośno krzyczał i może teraz wyskoczyły różne informacje na temat tego krzyku. A ten drugi, no to gdzieś powiązany z hierarchią. Moi drodzy, co was. Albo jeszcze rada w pracy, rada przy tej pracy, moi drodzy. Myślę, że królowa buław to już nie potrzebuje szczególnego komentarza. Sobie poradzi. O, proszę. Trzeba by było przysiedzieć przy tych wartościach faktycznie, przy tym, co jest robione i potraktować to jak coś, czym trzeba się po prostu zaopiekować i to jest wasz i trzeba się tym zaopiekować, jesteście u siebie. Tak trzeba by było do tego podejść. I teraz tak, dowiedzmy się jeszcze, co was po prostu zaskoczy. Nie pozytywnie czy nie negatywnie, po prostu was zaskoczy.
oraz co Was pozytywnie zaskoczy. O, coś tutaj nie chcę. Proszę, zaskoczy Was siła. Możliwość wykorzystania siły, znalezienia siły i działania wraz z tą siłą. Pozytywnie Was zaskoczy właśnie temat związany z tym zamknięciem. I kimś, kto przestaje zarządzać komunikacją. Jakby coś mogło zostać zamknięte i ograniczone, i to Was pozytywnie zaskoczy. Może zaskoczy Was też to, że można będzie po prostu się zamknąć i odciąć od tego, co jest na zewnątrz. No ciekawe dla Was, strzelce. Ale coś jeszcze z pewnej tutaj talii, którą ostatnio bardziej polubiłam. Moi drodzy, wracać możecie do wcześniejszych pomysłów. Jeżeli będziecie się obawiali, że gdzieś się w tym zapętlacie, to spróbujcie dojść do sedna i znaleźć to sedno, gdzie jest klucz, gdzie jest sam środek całej koncepcji. To może być coś, co było wcześniej, coś, co już mieliście w swojej głowie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć, pa!